Dzień dobry, witam Was serdecznie w warsztacie Dom i Drewno. Dzisiaj, jak widzicie, przepiękna dębina przed nami i to od tego bym tutaj zaczął, że naprawdę wybór materiału, szczególnie do tej pracy, którą tutaj będziemy wykonywać, miała kluczowe znaczenie. Deski były po prostu proste, tak bym to powiedział. Były faktycznie proste. Grubość w granicach 30 mm. I dlaczego mówię, że tutaj miało to znaczenie? Ponieważ praca przy tak długich deskach, jeśli chcemy wykorzystać pełną ich długość, ma naprawdę wielkie znaczenie. Końcówki odcinamy i to tutaj, widzę, Arek pomyślał, bardzo cenię takie rzeczy. Po co mamy się schylać po odpad, jeśli ten odpad możemy od razu wrzucać do skrzyni z opałem? Czy ten odpad tutaj był aż taki duży, potrzebny? No myślę, że nie. Może tutaj parę centymetrów by wystarczyło, ale zdecydowanie te końcówki, te mikropęknięcia w tych deskach na pewno gdzieś tam są i warto tutaj te resztki gdzieś tam poobcinać. Krok kolejny. Pilarka formatowa i tutaj mamy dwa cięcia prawdopodobnie. My żeśmy te deski już wcześniej brzegowali, czyli robiliśmy jedną krawędź taką wzorcową, a tutaj zobaczcie, będzie się nieźle dymiło. Pamiętam tą sytuację. Był zatkany wąż na dole pilarki. Później żeśmy debatowali, mówię, co tam wpadło, a to niestety takie malutkie, krótkie deski, listewki, kiedy wpadną właśnie, to jest taki efekt, jak było widać. Teraz zobaczcie, tutaj mamy deskę w granicach chyba 2,5 metra i to jest kluczowe właśnie, żeby mieć na wejściu w miarę równy, jak to powiedzieć, mieć po prostu możliwość podparcia tej deski, no bo nie jesteśmy w stanie utrzymać ręcznie tak ciężkiego elementu. Jeśli te deski jeszcze są 20-30 cm, to naprawdę wszystko bardzo dużo waży. Tutaj widzicie, Arek też używa takiego popychacza i to jest kolejna taka podpowiedź z mojej strony. Dłońmi bardzo często takiego ciężkiego materiału nie jesteśmy w stanie upchać i warto korzystać z takich popychaczy, które się po prostu nie ślizgają. I oczywiście na końcu, tutaj zobaczcie, mamy już tą deskę przy dwóch krawędziach wyrównaną i to spokojnie już wystarczy, żeby pracować dalej na grubościówce. Pierwsze przejście, jak widzicie, na sztorc, ponieważ jedna krawędź jest zrobiona jeszcze na pilarce, później było to poprawione na wyrówniarce i spokojnie tą drugą równoległą stronę możemy zrobić już na grubościówce. Jeśli oczywiście grubościówka pozwala na takie duże wysokości deski. Sporo było wiórów. Słuchajcie, naprawdę było sporo wiórów. Tutaj na taki wymiar docelowy udało nam się zrobić to bodajże na 22 mm. Oczywiście niektóre deski mogły być, nie wiem, na przykład na 25, 26 nawet, ale oczywiście zrobiliśmy wszystkie je na równo i ta najdłuższa deska, powiedzmy, gdzieś tam najbardziej powyginana i ją udało się zrobić na 22, więc cała reszta również poszło na 22, więc wiórów było naprawdę sporo. No i dobrze, teraz kwestia klejenia. Deski są, jak widzicie, dość szerokie. Tutaj raczej staramy się dobrać to klejenie, żeby nie było widać różnic, takich bardzo dużych różnic przy przejściach z usłojenia, więc raczej nie patrzę deska prawa-lewa, ale czy usłojenie, czy strona prawa-lewa, tylko robimy to, żeby wizualnie było dobrze. Tutaj deska jeszcze dłuższa, ponad 3 metry i jedyną opcją dla mnie było użycie właśnie listwy. Tak, też było zapchane, słuchajcie, dymiło się, po prostu mówię, ale dobrze, już to jedno cięcie wykonam. Cięcie poprzeczne
Standardowo pilarka stołowa. Tutaj mogę sobie to przycisnąć. Jest to wszystko duże, ciężkie, stabilne i dobrze się nad tym pracuje. I kolejne przejście to już na, zobaczcie, ilość wiórów, która tam leci właśnie przy tym wężu. Fajnie to widać. Przy tej szerokości tutaj mamy gdzieś koło 32-35 cm. No to naprawdę tych wiórów idzie ogrom. Kwestia połączenia ościeżnicy, czy tej bocznej z górną. Zastanawiałem się, jak to zrobić i pomyślałem, że jednak pozycjonowanie tych elementów względem siebie wykonam na kołki, czyli oczywiście iskra, tutaj nie ma co. Mamy dwa ustawienia boczne i później pokażę Wam jeszcze, jak zrobiłem środkowe. Nawet nie mam pojęcia, czy to było na środku. Ważne, żeby było gdzieś mniej więcej na środku, ale jeśli to mniej więcej przenosimy na drugi element, to na pewno będzie nam się zgadzało. No i tutaj wiercenie od czoła. Ciekawostka taka, że zobaczcie, mam tam taki na stole duży powerbank, powiedzmy, który daje 230 V i spokojnie mogę sobie pracować mobilnie. Odkurzacz również jest akumulatorowy, więc mogę się obyć bez prądu, że tak powiem. Albo inaczej, bez prądu z sieci. No i dobra, tutaj właśnie to, o czym mówiłem, czyli zderzak, który sobie na szybko dokręciłem. Ciekawostka taka, że ten pręt jest z firmy Veritas, czyli Kanada, i to wszystko pięknie nam pasuje. Dobra, tutaj to będzie stopień i wszystkie elementy praktycznie w ogrodzie fazujemy na 45 stopni, więc cały czas ta frezarka ręczna idzie w ruch. Dobrze, i tutaj już chyba jeden z największych sprzętów, które używałem do tej realizacji, czyli frezarka dolnowrzecionowa z bardzo dużą głowicą. To jest no 220 mm, wielka kobyła, że tak powiem. I będę tutaj robił wręg, który będzie na miejscu połączenia stopnia z aktualną podłogą. Zobaczycie później, gdzie to będzie umieszczone dokładnie. Jedno przejście i zobaczcie, pięknie zrobiona rzecz. To jest super sprawa. A tutaj słuchajcie, najdokładniejszy przyrząd w moich rękach był, czyli palec, który służy do trasowania oczywiście, ponieważ tutaj zrobimy to na kołki, ale również będzie kilka wkrętów, żeby to połączyć. Tam troszeczkę kleju też będzie i to jest jakby narożnik góra i bok. Tutaj poliamid, tak jest. Film już Wam pokazywałem, więc nie będę do tego wracał. Czarny poliamid i takie mikro sęki, ubytki w dębinie, które chyba na jednej desce gdzieś tam znalazłem. No więc mówię, dobrze, mamy to na podłodze dokładnie w ten sam sposób zrobione, czyli ta deska rustic, która ma wypełnienia właśnie te czarne. No i tutaj akcja błysk i gotowe. Krok kolejny to będzie połączenie szerokich desek i desek frontowych, takich ozdobnych, powiedzmy, listew. Tutaj można byłoby obyć się zupełnie bez elementów obcych, czyli właśnie tutaj będzie to zrobione na ciasteczka, na lamelo, ale jeśli je użyję, to nie będę musiał się skupiać tak bardzo na pozycjonowaniu tych elementów. Wystarczy to ułożyć, docisnąć, przykleić i tyle. Więc bez żadnego mierzenia, zobaczcie, tam ja miałem oczywiście jakieś linie narysowane. Aha, a tutaj jeszcze szlifowanie desek. Chodziło o to, że po strugarce jest ten element zbyt śliski. Zdecydowanie papier 120 zrobi tutaj lepszą robotę. Ten olej, który będę stosował, będzie lepiej wnikał, będzie lepiej się trzymał tej powierzchni. Nie będzie się tak ślizgał. No i tutaj widzicie, mamy już jeden z elementów gotowy do klejenia.
Tak, tutaj klej idzie, jak widać, taki powiedzmy do drewna twardego, ale do stosowania wewnątrz pomieszczeń. I dużo ścisków. Ściskamy to wszystko na maksa i tyle. Zbieram klej. Minimalne gdzieś tam nierówności, które wyszły, żebym jakby zupełnie nie czuł tego pod palcami. Struk ręczny, czy też szlifierka. I to już było najpierw jeszcze wodowane, czyli znowu był spryskany materiał wodą. Drewno. Spryskane wodą, te włókna wszystkie nam się pięknie postawiły. Przeszlifowane to było jeszcze raz i teraz już można było aplikować olej. Tradycyjnie tutaj mamy ten olej twardy, utwardzany UV i to jest, tak jak mówiłem już niejednokrotnie, taki game changer totalny dla mnie. Jeden dzień spędziliśmy tak naprawdę na tym, żeby to wszystko przygotować do olejowania i móc przenieść do domu. A tutaj mamy jeszcze jedno okno, którego wcześniej Wam nie pokazywałem. To jest okno do naszej kuchni, gdzie również będą te ościeżnice założone. Tego tematu już Wam nie będę pokazywał, bo to jest identyczna rzecz jak poprzednio. Chcę Wam tylko pokazać tutaj właśnie wybijanie tego okna. Dzięki Kasia, wielkie za pomoc, ponieważ wybite były wcześniej kołki z boku bodajże. Na dole kołki zostały, a całą piankę można było wyciąć nożykiem i wybić okno na zewnątrz. Poszło dosyć szybko i sprawnie. Obawiałem się, że tam jakieś większe problemy będą, ale nie. Udało się zrobić to dość szybko i sprawnie. I teraz łączymy boki i górę i jak widzicie mamy po lewej stronie, tak, czyli to będzie dół tej ościeżnicy, wycięcie na stopień, czyli to jest połączenie właśnie tej podłogi ogrodu zimowego i podłogi domu. Smacznego Litka, tak, przyszła kontrola najwyższa. Dobrze, że wyszła Litka, bo zobaczcie teraz. Pasujemy i wciskamy i lipa, słuchajcie, lipa wtopa tak zwana nie pasuje. Moja wina, ponieważ górę i boki na początku myślałem, żeby połączyć w innej kolejności, żeby była góra wpuszczona pomiędzy, a później zdecydowałem, że jednak będzie góra nad bokami. To więc 2 cm musiałem uciąć dół tych desek. Spokojnie, udało się to zrobić, jak widzicie. No i teraz kwestia wciśnięcia tego. Tada! I wszystko pięknie pasuje. Teraz stopień. Ten wręk, który robiłem, jest pod moimi dłońmi i tam to pięknie naszło nam na podłogę, tą jesionową w domu. I pasuje, słuchajcie, pasuje. Ostatnia praca przy tych ościeżnicach to było doklejenie listew ozdobnych od wewnętrznej strony domu. Tam już nie robiłem żadnych lamelek, więc musiałem to spozycjonować na ściski. Wystawione jest 80 mm, czy 60 czy 80 na lewo i na prawo, tak żeby dopasować później te pionowe deski. No i tak to wyszło. Musiałem się tutaj troszeczkę napocić, ale wyszło, myślę, że naprawdę pięknie. I tyle pracy. I jestem już z Wami. O pracy wszystko, mam nadzieję, że opowiedziałem. Jedna ościeżnica, jak widzicie, wstawiona, drugiej jeszcze nie ma. Ale elementy są dokładnie tak samo przygotowane w warsztacie, czyli mamy te szerokie boki, mamy szeroką górę i później stopień, listwy, te frontowe. Jednej rzeczy chyba tylko nie pokazywałem dokładnie, jeśli chodzi o system montażu tego stopnia, który na razie jest jeszcze ruchomy. Tutaj mamy na tej desce 4 te takie kwadratowe otwory i to będzie przykręcone do murłaty. Tak, murłaty, który tutaj idzie
tutaj na dole wzdłuż ściany. Myślę, że dębina przy tej szerokości wygląda po prostu przepięknie. Sam się nie spodziewałem, że to aż będzie tak ładnie wyglądać. Oczywiście, jeśli materiał jest właściwy, i tutaj wrócę do rzeczy, które mówiłem na samym początku, przy tej długości i przy tej szerokości desek, bo tutaj niektóre deski udało nam się no tak z 20, myślę, że 5 cm szerokie zrobić w całości. Zwróćcie uwagę, tutaj naprawdę nie ma miejsca na oszczędności, no bo później, jeśli zrobicie to ekonomicznie, powiedzmy, to będziecie mieli, wiecie, listewka koło listewki, bo inaczej po prostu nie da się z tego materiału nic zrobić. Myślę, że też tutaj warto zwrócić uwagę na to, ile tak naprawdę materiału się kupuje, a ile docelowo wychodzi ta wydajność materiału przy takich pracach jak ta. Nie jest za dobrze. Powiem tak, że tutaj musicie liczyć się z tym, że kupujecie, powiedzmy, kubik, a docelowo jakbyście ułożyli te materiały albo byście policzyli każdą listewkę, że grubość, szerokość, długość i tak dalej, to nie wiem, połowa? Dlatego, że mamy tak długie elementy. Gdyby to były elementy takie, no to wiecie, każdą deseczkę jesteście w stanie zużyć i taka, powiedzmy, długa deska, nawet jeśli cała deska byłaby taka, to jeśli tniecie to na dużo krótsze odcinki, to ten krótki odcinek jest prosty, ale długa deska jest łukiem. Więc przy długich deskach, długich, wysokich elementach, które chcecie zrobić, priorytet dla mnie to jest wybór dobrego materiału. Myślę, że takim tym game changerem, tak? Czyli tym, co faktycznie zmieniło moje nastawienie do wykończenia takich elementów, jest ten olej UV. To było po prostu przepiękne. W jeden dzień wszystkie elementy wykończyć. 3 warstwy były nanoszone, bo o tym chyba nie mówiłem. I te 3 warstwy po prostu, słuchajcie, kto będzie u mnie w domu, to daje głowę, będzie podchodził do tego, będzie po prostu to macał, bo to jest oczywiście w takim miejscu, gdzie przechodząc możemy sobie to dotknąć, zobaczyć, że czuć to usłojenie nadal, bo to nie jest idealnie równe, płaskie, takie gdzie jak szkło, więc czujemy, że to jest drewno, czujemy, że to jest ciepłe, a mimo tego są 3 warstwy naniesione i to jest piękna sprawa. Ciężki temat, powiem szczerze. Taki czasochłonny. Myślę, że chyba największym tutaj dla mnie jest problemem to, że te elementy po prostu są bardzo długie. Dużo prościej pracuje się z elementami, które mają pół metra, metr, trochę więcej, ale 2,5 metra to już trzeba niestety mieć maszyny, które mają długie blaty. Trzeba również mieć miejsce w warsztacie, żeby te elementy poskładać na przykład w pionie czy w poziomie. Tyle. Rozgadałem się, ale zbliżamy się naprawdę do finału tutaj w ogrodzie zimowym. Na razie, cześć. Cześć, cześć. Ja tylko powiem, że też się bardzo cieszę i dziękuję mojemu kochanemu mężowi, że tak pięknie to wszystko wykończył. Do zobaczenia. Na razie. No, pięknie mi się tutaj w kadr władowałaś. Cały film do wyrzucenia. Sati, chodź tutaj. I jeszcze nasz pies. No chodź tutaj, Sati. No, ukłony, tak, chodź. Sati też się bardzo cieszy, że jest zrobione nowe pomieszczenie i może się tutaj wylegiwać. Nie? No. Tak, pomachaj uszami. Na razie, cześć.